tam. Tu nam nie pozwalają nagrywać tego prawdziwego życia. Mówią za dużo ludzi, żeby to nie nagrywać. A tam, gdzie prawie w ogóle ludzi nie było, tam, gdzie ładnie wygląda, no to nagle tam już możemy. Po wjeździe do Korei Północnej szybko przekonaliśmy się, że tutaj wszystko wygląda jak perfekcyjnie wyreżyserowany teatr. Każdy uśmiech, każdy gest, wszystko wydaje się być częścią większego scenariusza. Propaganda otacza nas na każdym kroku, a rzeczywistość, którą nam pokazują, jest dokładnie taka, jaką chcą, byśmy zobaczyli. To sztuczne wszystko. Ja mówię, ale ładne kwiaty mają, a to wszystko sztuczne. Ja wiesz, co tu się dzieje? Możemy nagrywać tylko tam, gdzie nam pozwolą, w miejscach starannie przygotowanych do pokazania światu. A jeśli coś wygląda inaczej, mniej idealnie, bardziej prawdziwie, tam kamerę musimy wyłączyć. Wyszedłem sobie tylko na chwilę. Pan z nami jest wszędzie, gdzie łazi za nami, od razu za mną. Zobaczyć, gdzie idę. No bo co się stało, jak zauważyli, że mnie nie ma? Właśnie, gdzie jest brat? Ja będę wyszedł na zewnątrz, wjechał na zewnątrz, poleciał kurwa do tego szukać, żeby go... Zastanawia mnie teraz jedna rzecz. Czy jak oni widzieli, że my nie składamy na przykład kwiatów, a nie składali, czy teraz inaczej będą do nas podchodzić? Czy to dla nich nie była obraza jakaś albo coś? Bo mogło być. Oczywiście, że tak. Dziś zaczynamy kolejny dzień w tym zamkniętym świecie i sprawdzimy, co jeszcze skrywa ta kontrolowana rzeczywistość. Chciałbym wyrazić tu swoje zdanie, ale niestety póki jestem w środku, nie mogę. Siemanko, budzimy się do życia. Korea Północna. Też ludzie już idą do roboty. Śniadanko zaczynamy jeść. Tutaj lecą jakieś nutki. Dobra, w tym placku w środku mamy kapustę, mięsko. To chyba krokiet, no. Tego owsianka, kawa 3 w 1. I jeszcze takie pierożki jak giozy, ale małe. No i tak, po śniadaniu wyszedłem sobie tylko na chwilę przed wejściem, bo zobaczyłem, że ktoś tam stoi. I tyk. Pan z nami jest wszędzie, gdzie łazi za nami, od razu za mną. Zobaczyć, gdzie idę. Tak to jest. Będziemy się ogarniać za pół godzinki. Wychodzimy na zwiedzanie. No bo co się stało, jak zauważyli, że mnie nie ma? Właśnie, gdzie jest brat? Ja będę wyszedł na zewnątrz, wjechał na zewnątrz, poleciał kurwa do tego szukać, żeby go... Już była panika, powiem, że uciekłem. Ale jaja tu się dzieją, to jest szok. Kto by chciał uciec? Właśnie, kto chciał uciec, to co za... Chociaż był taki jeden. Zabawy ciekawego widać? Nie. Najbardziej mnie zastanawia, ten chłop, co stoi cały dzień na środku lądu. Nie, no ją musi być tak zimno, że po prostu szok. Cały czas tam jest, na samym środku. I kieruje sobie ruchem. No, akurat się nie rusza. No nic nie jedzie. To musi być nudna robota. 3 kanały w telewizji. Oglądamy sobie z Pawłem, jak sobie gotują. I tak to jest. Za 15 minut wychodzimy. No, łóżko, powiem wam, że było tak twarde, że plecy to mnie tak bolą. Lubię ogólnie, jak jest twardy materac. Ale tu materacy to chyba nie ma, są dechy i coś na nim położone. No i fajny był taki materac rozgrzewający. Tutaj mam taką matę, którą się tym włącza. I no to pomagało w nocy. Znaczy, w pewnym momencie było aż za gorąco. Trzeba było włączyć, no ale po paru godzinach znowu się przydało. Także fajny patent.
No i tak, zaraz zaczynamy. Najpierw idziemy pod statuę, zrobić zdjęcie. No i wszędzie po kolei trochę. Jeśli ktoś zaczął dopiero oglądać tą serię od tego odcinka, to żebyście wiedzieli, że to już jest trzeci odcinek z Korei. Czekajcie, muszę sobie mikrofon odsłonić. Trzeci odcinek z Korei. W sumie pierwszy to było takie wprowadzenie, drugi już byliśmy w środku, przekraczaliśmy granicę i trzeci jest teraz. Będzie 5, jeśli się uda. Także każdy na pewno warto oglądnąć i zobaczyć, bo każdy będzie inny i w każdym coś ciekawego pokażemy i opowiemy. Będę się starał, żeby się jacyś dodatkowo ludzie wypowiadali też, żeby coś opowiadali o tym, co tu przeżywają, co tu będziemy robić i tak dalej. Także naprawdę postaram się, żeby one były ciekawe. No, musicie wiedzieć też o tym, że no, jesteśmy kontrolowani tutaj. Sprawdzane, znaczy nie sprawdzane, ale mówią nam mniej więcej co nagrywać, czego nie nagrywać i pokazują specjalnie miejsca, które możemy nagrywać, żeby dobrze wyglądały. Także od razu, żebyście o tym wiedzieli i nie wymagali ode mnie, że pokażę nie wiadomo co. No bo nie da się po prostu. Dobra, teraz pierwszy punkt, jak wiecie, idziemy pod statuę. Znaczy będziemy tam podjeżdżać, ale najpierw zatrzymaliśmy się w sklepie z kwiatami, żeby kto tam chce może kupić kwiaty i oni będą kupować oczywiście, żeby złożyć no po prostu przy pomniku. Powiedzieli nam od razu, jak się mamy zachowywać, co możemy robić, czego mamy nie robić, żebyśmy wiedzieli od razu, że z pełnym szacunkiem wszystko musi być. No tutaj za nawet taką urazę, nawet jeśli zrobicie źle zdjęcie, to już można mieć kłopoty. I to duże. Jest około minus 10 stopni. A za chwilę mamy hajka jakiegoś. Nie wiem gdzie, ale mamy. Najlepsze jest to, że cały czas jesteśmy w jednym rejonie, w takim malusieńkim. Cały czas, taki malutki kwadracik. Cały czas jeździmy jakby w kółko. No. I nigdzie więcej nam nic nie pokazują, nie? Zobaczymy jak będzie dzisiaj, ale na razie to jest, Fajnie by było, nie wiem, jakiś może kilometr kwadratowy. fajnie by było przykuć wzrok na jakichś osobach, czy się powtarzają. No, właśnie. No. To by było ciekawe. No nic, dobra, no nie przesadzajmy też. To się nie przesadza, tak jest. No, nie no. Dobra, teraz i w ogóle jeszcze nam powiedzieli, że jak przyjedziemy tam pod statuę, mamy ładnie się ukłonić. Będzie jak tam po kolei ludzie będziemy stawać w linii. Tam ci, którzy mają, to składają kwiaty. Tak. Nie robić sobie selfie z pomnikiem, mamy stać ładnie, na wprost. Można zdjęć w gardzie robić. Nie można właśnie, nie, pan mówił tak, nie robimy gardy, nie robimy takiego czegoś, nie robimy niczego, tylko ładnie tak na baczność. Polo, ty byś nie dał rady, przecież ty wszystkie zdjęcia masz z gardą, kurwa. Polo nie, Nie ma Polo szans. nie, no. Może by się powstrzymał, ale nie wiem. Ale nie, w kieszeni by nie była garda, tak, pewnie trzymał. Co tam Piotrek, jak noc? Noc doskonała. Wyspałem się bardzo dobrze. Mnie łóżko trochę, ja lubię twarde łóżka, ale to było aż za bardzo twarde. Było mnie plecy bolą, więc akurat doskonale. No. Ale my nie mamy podgrzewanych łóżek, tak jak... Nie macie? Nie. O człowieku. Ma się pochytane. Nie, my mieliśmy taki materac podgrzewany, a niektórzy nawet prądu nie mieli, ale podobno dlatego, że nawet nie zgłosili, że nie mają, bez sensu. Bo mieli mieć. Idę zobaczyć, jak wygląda kwieciarnia w środku. Byłeś? Wiedzieć. Ja. Ale w sumie przyjdę się z tobą zobaczyć też. Ładnie było robione. To sztuczne wszystko. To sztuczne wszystko. Ja mówię, ale ładne kwiaty mają. A to wszystko sztuczne. Patrzcie, to tam idzie. Tyry, tyry, tyry. Cóż za spotkanie pod kwiaciarnią. Cóż za spotkanie pod kwiaciarnią w Korei Północnej. Siemanko. Co tam słychać? Ale spotkanie, co? A jak? Pod kwiaciarnią. Macie ogrzewanie w pokoju? W hotelu? Macie normalnie, co? Fajny hotel mamy. Ty, może wy jesteście w tym... A jak daleko stąd, czy bliziutko? Stary, 2 minuty stąd. No to może oni są w tym, co my. Wieczorem wpaść do nas na imprezę. Na jakąś kawkę, generalnie... O, siemanko, cześć. Prawie wszyscy kwiaty kupili. Tylko nie my z Pawłem. Chciałbym wyrazić tu swoje zdanie, ale niestety póki jestem w środku nie mogę. No, jesteśmy na placu. Gdzie są właśnie dwie statuły. Wodza. I zaraz dokładnie powiem, kto tu jest.
Czekajcie. O, trzeba najpierw wysłać. Czekajcie. O, trzeba czapki ściągnąć. Trzeba zostawić plecaki. Okej, aha, najpierw okazujemy szacunek, a później robimy foto. Okej, dobra. Okej. Czyli musimy cali być. Nie można obcinać. Tak, teraz możemy sobie zdjęcia zrobić. Kwiaty złożone, układ złożony, teraz zdjęcia. Okay, now can you explain which one? On the left is On the the first leader, President Kim Il-sung, and on the right is General Kim Jong-il, his son. His son, okay, now. Two previous leaders of North Korea. Okay, and now it's Kim Jong And now it's Kim Jong-un, yeah. Kim Jong-un. Okay. And his statue doesn't go up yet, maybe later. Okay, this is like grandfather, father, and now is the son. That's right, yeah. Exactly. Yeah. Okay. Zastanawiam się teraz jedna rzecz. Czy jak oni widzieli, że my nie składamy na przykład kwiatów, a nie składali, czy teraz inaczej będą do nas podchodzić? Czy to dla nich nie była obraza jakaś albo coś? Bo mogło być. Oczywiście, że tak. Dobra, przyjechaliśmy teraz na miejscówkę, gdzie ruszamy na hiking. Nie wiem, gdzie tu idziemy, ale gdzie idziemy. Co jeszcze zaobserwowałem, że jak jechaliśmy, to wszędzie, ale to wszędzie totalnie jest wszystko idealnie wysprzątane. Nic, żadnego śmietka nic nie zobaczycie, nawet nie wiem, chodniki czyste, ulice, no wszystko po prostu pozamiatane. Pola, wszystkie uporządkowane totalnie. No. Ciekawe to jest. No, ruszamy do góry. No, mamy godzinkę albo dwie. Czas nieokreślony. Ale co ja chciałem powiedzieć? Aha, o tym, że mamy dość dużą grupę, że 25 osób jest, czy 24. Powiedzieli, że to jest największa grupa w ogóle w historii, jaka tutaj przyjechała do tego Arizony. Saihang means like a masked deer. It's a kind of deer, yeah. Masked Deer Mountain. Before the Japan occupied this area in 1940s, there are a lot of masked deers in this mountain. So people named this mountain Saihang Mountain. But in 1930s, they constructed the train railroad from Rising Port to Tumen, China. They built an underground tunnel at the bottom of this mountain. So big explosion, sound, they all masked deers ran away, they escaped from this area. So now today we can't actually see any masked deers in this mountain, but we still call it Masked Deer Mountain, Saihang Mountain. What can you see here, this is monument, this guide map, and also the hiking course. Here, the spring water. What is this spring water? You can see here the sign, Saihang Mountain Revolutionary Battle Site. Revolutionary Battle Site means in the period of anti-Japanese war, our anti-Japanese guerrillas conducted in this mountain and remained many revolutionary relics like a spring water place, what they used in this time. And also here, trees, slogan-bearing trees. I mean, the guerrillas just like, cut off the skin of trees and just wrote the slogans to inspire the people to rise up against the Japanese imperialists. So this is very valuable revolutionary assets for our Korean people. So we still keep the trees in the mountain, use it for the revolutionary education for young peoples and also our Korean peoples. And also here the rock cave, they also have been used by them. And also the slogans,
on the top of the mountain, that's the pavilion. You can see the whole view of the Russian city. The hiking costs about 2,000 meters. I think if you're young, you can go in 1 hour, just. But a different condition. So, as far as you can go up, if you can abandon in the middle, just go down. It doesn't matter. Yeah, just for enjoying. I also look see some these relics. I give you more introduction about these things. Fajnie to wygląda. Wielkie głazy wszędzie. Może w lato naprawdę musi być ładnie. Dobra, doszliśmy do źródełka. Przy źródełku czekały na nas kubki już. Można się napić. Gdzie to się leje? Co to znalane jest? Aha, ty to ze stąd nabieracie, ty. Ja pieprzę. Powodzenia. Slaczka pewna. So to encourage the people to have the same spirit. What's the spirit of anti-Japanese guerrillas? Even though we die 1,000 times, we still fight. Yes. That's the spirit of the revolutionary fighters. Yeah. So still we live in difficulties, but we still fighting. No fighting. Oh. What do you say? Fighting whom? Still we still go forward. Okay. Yeah. So we said who do not value his tradition, history, no future. When you have it precious, like value its tradition, history, you have the future. We say like this. So it's valuable assets. So I thought these are the valuable assets for our Korean people. Odłączyliśmy się od grupy, bo idziemy po prostu do busa. Bo nie ma nic takiego, żeby tam iść na samą górę. Właśnie się dziwimy, że nie poszedł nikt za nami, chyba że idzie, a nie wiemy po prostu. Ale najlepsze jest to, że Paweł mówi, że się musi wysikać. A no to przecież co za problem, i tak z nami nie idzie, jak nikt mówi, ciekawe. No gdzieś tu z kamerą. Jak tu mogą być kamery poukrywane. Albo zaraz pani kamerzystka nagle wyskoczy gdzieś. Ej, wiecie co? Ona się pojawia i znika. Naprawdę, nie? to jest takie dziwne. Ona stoi za nami na przykład 100 metrów niżej, a nagle patrzymy, ona przed nami jest. Nie wiemy skąd w ogóle, nie? Jakby miała jakieś tajemne sztuczki na to, żeby nas wyprzedzać. No, ale nie, tak naprawdę to jest tak nieprzyjemnie zimno, że idziemy do busa. Mamy tu jeszcze parę dni przed nami. A pod górę się cali spociliśmy. No, a się spociliśmy, nie chcemy się rozchorować, bez sensu. Bo nie dość, że parę dni tu, to jeszcze później do Szanghaju, później jeszcze Libia, Algeria. Nie chciałbym być chory, żeby popsuć tej podróży. Przyjechaliśmy do sklepu z książkami, Paweł. Poczytasz jakąś książkę po koreańsku? Tak, jakieś fajne propagandowe książki. Tak, ale można też kupić do pocztówki i stąd ją wysłać podobno i podobno dojdzie. O, patrzcie co tam się dzieje. Muzyczka na całe miasto. No i tak, jesteśmy w tym sklepie, wziął do sobie jakąś książkę, jakieś pamiątki. I pocztówki, Paweł, pokaż pocztówki, jakie tu mają eleganckie. Pocztóweczki ładne mamy, tutaj jedna, tutaj na przykład nowa, inna. Tu mamy taką ładną też pocztóweczkę. To ciekawe po ile? Ale bierzemy i wysyłamy, nie? Wyślemy rodzicom, myślamy jeszcze komuś. O, i tutaj można sobie pamiątkę jakąś kupić z Korei. Nie wiem co to jest, ale lokalne alkohole są. Sorry. Liquor. What part of the seal? So, madam, yes. This one? No. This one that's silk. Mają to coś ciekawego? Właśnie patrzę, ale nie wiem. Wow. Tutaj jakieś takie rzeczy jeszcze.
Dobra, i tu są jeszcze jakieś takie. Dobra, bierzemy na pamiątkę jedno do domu, żeby mógł sobie pisać, bo zbieramy z pamiątki. Teraz to z Korei Północnej mieć pamiątkę do naprawdę coś fajnego. Do Pawła i do rodziców. I dodatkowo jeszcze oczywiście kupimy jakieś pocztówki, bo no trzeba. Może ten bym wziął, wysłał jakieś. Także jeśli ktoś chciałby ode mnie otrzymać taką pocztówkę, to przede wszystkim musicie zostawić komentarz, zostawić lajka, subskrybować kanał Podróże Wojownika i wejść na Facebooka Podróże Wojownika i udostępnić 2 filmy z Korei, które były już opublikowane. I oczywiście musicie mnie oznaczyć, żebym wiedział, że je udostępniliście i z tych osób wybiorę 20 i wyślę pocztówki. Patrzcie, jakie są do wyboru. Zaraz wybiorę jakieś przykładowe 20 i... No i ktoś się dostanie. No i dobra, 20 pocztówek kupionych, żeby nie było. Także pod opublikowanym filmem do dzieła. Popatrzcie, co tu różne zdjęcia. Oj. Z wodą. Nie, pomij. Powiedzieli nam, że jest możliwość, żebyśmy sobie stąd wysłali pocztówki. Ale nie wydaje mi się, że kiedykolwiek to dojdzie. Czy ktoś to wierzy, że to by doszło? Bo powiedzieli tak, może być, przepraszam, pan zobaczył. Może być, ona powiedziała tak, może być 3 miesiące, może być 4, 5, może nigdy. Ja bym się raczej skłaniał, może nigdy. Pewnie tak. No, ale fajna jest możliwość, że jest takie miejsce w ogóle, że można sobie kupić. Szkoda, że nie ma magnesów. Oni powiedzieli, że ogólnie nigdzie tu magnesów nie dostaniemy. Także niestety nasze kolekcje magnesów nie zostaną uzupełnione o ten z Korei Północnej. Ale mamy pieniążek i będzie można pieniążkiem, innym magnesem. Będzie spoko. Bo wcześniej, jak byłem tam na DMZ, to też można było kupić pieniądze, a to były zupełnie inne. Okazało się, że tamte to były nie całkiem prawdziwe. Można jeszcze kupić przywieszki, sobie przyczepić. Tutaj macie wspólne z Chinami, wspólne z Rosją. No i to było tyle. No. Dobra, teraz będziemy jechać do miejsca. Właśnie nie wiem, co to jest za miejsce. No, Paweł. Spidermanie. Tak, tu. Idziemy do miejsca, gdzie będą pokazywać nam, jak robią te tradycyjne nudle. Tak, te zimne. No ale my powiedzieliśmy, że my lubimy akurat ciepło, będziemy ciepło jeść. Ale ogólnie tutaj jedzą taką zimną zupę, z zimnym makaronem. Także tak mają ludzie. Wiecie, co jest też ciekawe, że jesteśmy w mieście, gdzie żyje podobno 200 000 ludzi. To prawie w ogóle samochodów nie ma. Większość to są taksówki. No, jak są, to tylko taksówki, a tak to prawie w ogóle. Pytaliśmy się, dlaczego tak. Ja znam, że no dlatego, że wiecie, no muszą importować po pierwsze paliwo, no bo oni tu nie mają, nie wydobywają. Po drugie jest bardzo drogie, a po trzecie, żeby uniknąć smogu. No, ale no i pewnie niewiele koło stać na samochód też. Przyjechaliśmy właśnie do tego Model House, najbardziej znanym w mieście i w ogóle cały czas się tu przemieszczamy na jakimś, nie wiem, po jakimś kwadracie. Myślę, że jakieś max 3-4 km kwadratowe, nigdzie dalej nie odjeżdżamy. Cały czas to samo. Hi. Okay. Hello. Hello.
Władziu za spokojny weekend. U nas na stole jak na dobrym weselu. Jeszcze jedzenia nie dali, a alkoholu już nie ma. Tak się zdarza, Paweł. No. Pani ostatnią butlę wzięła. Wojtek się oświadcza. Wojtek, fajnie na twoim weselu jest. Bardzo fajnie. Dziewczyna tam. Tak. Która dostała, bo nie widziałem. Ta ubrana. A, dobra. Dobra, żarty żartami, czas sobie coś zjeść, co nie? Co tu mamy, Paweł? Jakieś kluski? Tam, tu przyjechaliśmy na zupę, a zupy nie ma. Dobre? Co to jest? Kimchi? Ale to jest zimne, wszystko to jest zimne? Jak przynoszą, coraz bardziej zastawione stoły są. Czekamy na gorącą nudletę, jakieś mięska. Ta okrągła? Tak smakuje jedzenie, Paweł? Bogo, ale krewetki nigdy gorsze nie jadłem. Pan nam pokazuje teraz, jak to się powinno wymieszać. Ja w ogóle tego nie mieszałem. Wszystko to mieszamy razem ze sobą. Do tego zaraz nam przyniosą makaron. Przyniosą nam zupę jeszcze ciepłą. Bo w tej Korei to wszystko jest, lody nawet. Ale lody mają. Ale smak nie mam pojęcia, co to jest za smak. Smak niewiadomego pochodzenia. Zaraz spróbujemy. Śmieją się, że to zamarznięte masło. Smakuje jak masło, no. Vaniliowe lody. No. Dobra, przyjechaliśmy teraz zobaczyć szkołę językową, jak uczą się tutaj angielskiego. Ciekawe, czy będziemy mogli sobie z kimś porozmawiać. But the students from countryside and uptown, the countryside students can live in dormitory. Okej, czyli tutaj mają tak jakby internat jeszcze. Bring you to Raven Language School to give more opportunities to speak natural English. Okay. Yeah. Nice. We can talk with people inside? Yeah. Oh, nice. In my experience, I just learned at the school a very regular conversation. How old are you? I'm 20. I'm 12 years old. That's all what they answer. So you give more encourage them to speak the other way. Thank you, not at all. You're welcome. But they only said not at all. That's all. So you have to say, oh, you can say like this, like this, like this. It's more language communication. Okay. Not talk about politics, economy like this. They're very old. They're very little children. Yeah. Basic one. Yeah, basic conversation. Oczywiście jakiś palakat musi być. Jak to w wielu miejscach. I enjoy whole day with children. Yeah.
Tak klasy wyglądają. Absolutely, yeah. Projectional. How to hit that target. Rozmowa, nie chcesz być? Pytaliśmy się, tutaj do armii jak biorą, to na 10 lat. Cięcie. Hello. Small island. Yeah. Right beside England, like the United Kingdom. Hello, my name is Lucas. I'm from the Netherlands. The Netherlands, yeah. Nice and loud. He will be loud. My name is Nicolas. I'm from Latin America. I come from Venezuela, but I live in Colombia. Yeah, no, they have to know. Do you know where is Venezuela? Venezuela? Where? In the map. This is the map. It's here. Ah, well, Hi, my name is Paweł. I'm from Poland. Poland. Hello, I am Marlon. I am from the island of Jamaica. Bob Marley. Yeah, hi, I'm Peter. I'm from Poland, as well from Europe. They are the same. So everyone, please take a seat. Oh, please. No. Sit down. No. Hi, see. My friends will join you for one-on-one conversation. Okay? It's okay? Yeah. Excellent, guys. And go free. Choose a study buddy. Teraz każdy z nas się podzielił na grupy. Rozmawiali sobie właśnie z dziećmi. Z dziećmi, to nie takie dzieci, dziewczyny po 17 lat mają. Ta mała nie miała 17 Ta mała też na pewno, nie? Takie mieszane. No też mi się wydaje, że pozbierali ze wszystkich klas tych, co najlepiej mówią po angielsku, żeby z nami pogadali. Mówią, że od 5 lat się uczą angielskiego. Fajnie, no coś ciekawego. Mówiliśmy właśnie, że mieszkamy w Tajlandii, ona dziewczyna mówi, że bardzo chciała przyjechać do Tajlandii kiedyś zobaczyć. Ciekawe. Wiecie, to też jest takie coś innego, szczególnie dla tych ludzi tutaj. Oni od 5 lat nie widzieli turystów. Wydaje mi się, nie będę rasistą, ale czarnego pewnie pierwszy raz. No, mogło tak być, naprawdę, bo jest jeden chłopak z nami z Jamajki. I wydaje mi się, że wielu z nich nawet nie widziało nigdy wcześniej. Także ciekawe to jest doświadczenie, naprawdę bardzo ciekawe. Coś takiego nowego. I dla nas, i dla nich przede wszystkim. To jest też ciekawe, idziecie sobie korytarzem szkolnym. Tu wszędzie plakaty właśnie z wojny. Ci żołnierze, no tam było napisane, kim chce zostać w przyszłości? Żołnierze. Jakby ktoś nie oglądał wcześniejszych odcinków i myśli, że oni nam tak wszystko pokazują, bo tak możemy wszystko zobaczyć. Nie, oni nam pokazują to, co nam chcą pokazać. Oni nam chcą pokazać to, co chcą, żebyśmy zobaczyli i pokazali. Dlatego wszędzie możemy nagrywać, wszędzie możemy robić, co nam się totalnie prawie podoba, ale jak już mówią nie, to nie. No i po prostu trzeba się słuchać. No. Tutaj jest tak właśnie, że jak mówią nie, to koniec. Tu możecie robić zdjęcia, tam już nie możecie. To możecie pokazać, tego nie możecie. Odejść nie możecie, wyjść z hotelu nie możecie, nic nie możecie, tego na co wam nie pozwolimy. I tak to wygląda. I przyszliśmy zobaczyć, jakie mundurki do szkoły mają. I nie tylko widzę, chyba że tylko. Zależy od wieku. All the country, every counties have this school uniform factory. The politics our country here, DPRK, they provide all uniforms to all students in our country. Charged by the local, the government charged this. What is this? Is it for the kids? Yeah. For the kids like that. I even want one. Tu macie pokazane, jaki jest podział.
Tak jest. I podobno co roku dostają nowe mundurki. W każdej klasie są inne. I dostają to za darmo. Powiedzcie mi, czy wygląda wam to na fabrykę. O, patrz, przykład. Pokazane, jak szyją. Teraz szyjemy start. Ja, co tu się dzieje? Dobra, to przynajmniej już coś szyją. Tam to nawet nie szyli. Fajnie elegancko jest kamerką. Kameruję. Nie wiem, czy już mówiłem, ale uniformy... A nie, bo mówiłem, że uniformy są za darmo oczywiście dla każdego ucznia. To jest setna rzecz, która jest za darmo w tym kraju. Co roku dostają nowe. Właśnie teraz rozmawialiśmy o tym, że wiecie, pokazali nam 50 maszyn może, czyściutko, fajnie, elegancko, ale oni szyją 30 000 uniformów rocznie. To gdzie ta druga część? Bo musi być ta druga część, ta prawdziwa. Aż się zabrali nas teraz tutaj do szkoły, najlepszej podobno w całym mieście. Ale wiecie, co jest najlepsze? Że tam, tu nam nie pozwalają nagrywać tego prawdziwego życia, mówią, że dużo ludzi, żeby to nie nagrywać. A tam, gdzie prawie w ogóle ludzi nie było, tam, gdzie ładnie wygląda, no to nagle tam już możemy. Dziwne to jest naprawdę. Dziwne. No, wiedziałem, że tak będzie, ale no cóż, tutaj całe osiedle takie z takich typowych domków, które tutaj możemy w wielu miejscach zobaczyć. I już Piotrek tam za płot wystawiał telefon, aparat i już pani do niego podbiegła, mówi, że nie nagrywać. Nie wolno. Congratulations on you, the Sundong International Children's Union Camp. All of you will consolidate your knowledge in through camping and grow up true sons and daughters of powerful careers. Wow, it's wonderful. Oh, brilliant. Oh, this is Children's Palace. No, this is Kingdom. Real Kingdom. Oh, look up there. There are various kinds of entertainments eating veggies. Look, there is also in the swimming pool where we can swim indoors. There is there a hidden that like the sea. There are rare animals in the zoological parks. Robią przedstawienia dla nas. This is Little Smith from Canada. You are? We are all twins. Are you? What? What are you here? Please tell you're asking me if you're curious. What? We are triplets. No way, I can't believe it. How many triplets are in Korea? Let me see. W szkole mają jeszcze takie boisko w środku. No i patrzcie, tak gdzie my mieszkamy, gdzieś tak mało ludzi, w ogóle rzadko są ludzie, ale dużo mniej. Pojechaliśmy tu trochę dalej, wszędzie pełno, naprawdę. Chyba że akurat pracę skończyli, no może też tak być. Is there no heating on the bus? Ale to jest wszystko takie inne. Dobra. Kolejne mocne występy nas czekają. Tak, przyjechaliśmy właśnie na kolejny występ. Jestem zmęczony psychicznie tymi występami. Zobaczymy, co tu będzie. O. No, tego się nie spodziewałem.
Chile to jest strasznie, wszystkie te weselniaki są. Ale co mamy? Łososia mamy, mule, wiesz? Chleb smażony, fryty, mięsko, jajka. A mówią, że w Korei nic nie ma, co? Kłamstwo. To jest taki dostatek, tu ludzie mają wszystko. Wszystko jest. I to wszystko mają za darmo. Wszystko jest. Nie, ale przejeżdżaliśmy teraz koło takich sklepów spożywczych, zaglądają specjalnie i normalnie pełne pół jedzenia. Opowiadają, że pusto. No. Dobra, koniec tego odcinka. Powiem wam, że podsumowanie tego dzisiejszego dnia, to co przed chwilą się dowiedzieliśmy, to było tak mocne. Zatrzymam sobie swój komentarz do czasu, aż stąd wyjedziemy. Opowiem wam tą historię. Myślę, że usłyszycie o niej w ostatnim odcinku. Ale to, ja normalnie jak to zobaczyłem, to mi tak ciarki mi wszędzie przeszły. Normalnie włosy mi dęba na rękach stanęły. No bo to jednak pokazuje wszystko to co jest naprawdę. No. Ale to nic, to o tym jeszcze słyszycie. Jutro fajne miejsca będą. Myślę, że na pewno dużo ciekawsze niż dzisiaj. Pojedziemy też na granicę, w miejsce, gdzie krzyżują się 3 granice, jakby Korea, Chiny i Rosja. No i dodatkowo jutro fajny dzień się zapowiada. Najgorsza jest ta temperatura, która tutaj jest, bo jest naprawdę okropnie zimno. No ale co, dajemy jakoś radę. No, także to by było na tyle. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Bardzo się cieszę, że śledzicie tą serię i inne. Pamiętajcie, że naprawdę fajne odcinki się nam teraz szykują. Nagrywam co mogę, nagrywam co nam pozwalają i czasem nagrywam też jak nie widzą. No ale nic więcej niestety nie da się nagrać. Jak sklepy możemy do sklepu. A i w ogóle poszliśmy, właśnie to jest też fajna historia. Byliśmy w restauracji, obok był sklepik. Poszliśmy do sklepiku obok, kupiliśmy sobie coś, wpada przewodnik. Awantura, że my nie możemy kupować w sklepach dla lokalnych. My nie możemy tam chodzić, my nie możemy i tak dalej, bo dla turystów są inne ceny. I w ogóle, wiecie, mi się wydaje, że oni nie pozwalają, że normalni ludzie w ogóle mieli styczność z turystami. Kompletnie. Nie mogą mieć żadnych interakcji, nie może być nic kompletnie związane z turystami. Także dziwne. No ale cóż, dzisiaj też w ogóle jak pojechaliśmy po tą restaurację, po tą ostatnią szkołę, to mówili, żeby nic tam nie nagrywać dookoła, bo ludzie sobie tego nie życzą. Na pewno. Na pewno. No. Dobra, trzymajcie się, pamiętajcie, że lecę do 1 000 000 w tym roku, także zostawcie subskrypcję, pomóżcie mi w tym, bo razem z wami dam radę. Pozdrawiam, zapraszam na kolejny odcinek z Korei Północnej.